Witam Ciebie, Michale, po dłuższej przerwie. Witam Cię, Arturze. Tak, co tam słychać w świecie radioniki? A bardzo dobrze, dużo poczynań, dużo pracy jak zawsze, dużo ciekawych Dużo odkryć, dużo koncepcji. koncepcji, dużo też pracy, no, więc jest okej. Jest Bardzo, okej, bardzo. dokładnie, O, o, dokładnie. No ja też pracuję koncepcyjnie nad przeniesieniem maszyny symbolicznej do układu cyfrowego, no ale to może nie o tym, bo większość osób myślę, że tutaj jest zainteresowana chyba takim praktycznym wydaniem radioniki, nie? no to W domu. praktycznie możesz powiedzieć, że ułatwić pracę każdemu, jakby to powiedzieć, radonowemu terapeucie. Tak, To no teraz będzie tak, że gość, który leczy radonem. no, to już tak, gość, który leczy radonem, Więc no. to musi być radioniczny terapeuta, Radion... żeby uniknąć tego. Tak, tak, Dlatego tak, radioniczny terapeuta, twoje dokładnie. nazewnictwo zostawiam, ale myślę, że może z radonem byśmy, chyba że żeby jak zaczniemy mówić o odpromiennikach radonowych, wtedy może dojść do tego, że ktoś zamówił ciebie pomiar gazu radonu w piwnicy na przykład. No, myślę, że Da na się razie, zrobić, nie? wiem, na razie chyba nie ten kierunek, ale tak jak o odpromiennikach mowa, nie, to Michale, myśmy kiedyś rozmawiali właśnie o tych odpromiennikach, tak? I tutaj taka stara koncepcja, myślę, nie? Te 4 kamienie w rogach, tak? Czy to Mhm. pokoju, czy działki. I to jest bardzo prosty, chyba najprostsza forma odpromiennika, nie? Gdzie po prostu w 4 rogach pokoju umieszczasz sobie kamienie i to nie jakieś specjalne kamienie, tylko to są zwykłe chyba polne kamienie, tak? Z tego co... Wiesz co, dobrze by było z tego, co kiedyś ktoś mi to tłumaczył, w zasadzie ja podkradłem ten koncept, bo to nie jest też takie, że to jest moje do końca. Najlepiej jest wziąć kamienie z rzeki, która omywa te kamienie cały czas. No Mhm. podobno one są bardzo dobrze naenergetyzowane i tak dalej. No i ustawiamy je w czterech kątach działki, pokoju, lepiej działki w zasadzie. I o co chodzi? Tutaj jest ten koncept, to co mówimy z mieszaniem barw na przykład, nie? Jeżeli byśmy sobie zobaczyli szum informacyjny, bo nie będziemy tutaj mówić negatywna energia czy jakaś, No, tylko szum, o co chodzi? To nie chodzi o to, że energia jest zła czy coś, tylko to chodzi o to, że coś nam hałasuje w polu informacyjnym, przez to na przykład czujemy się na przykład zmęczeni, przeciążeni, no są takie, wchodzisz do pewnego miejsca, prawda, i od razu widzisz, że kurde, nie lubię tu siedzieć, nie? Wiesz, no, jest tak, coś tak, takiego, dokładnie. nie? Jest po I prostu taka jakaś, nie wiem, to oddziaływanie pomieszczenia jest takie, że sprawia, że nie no wiem, coś nas się boli czuje, głowa, nie? coś się Żeby, czuje, tak, dokładnie. tak, i teraz chodzi o to, Źle żeby, śpimy, mamy jakąś tak, żeby ten migrenę. hałas Mhm. zmienić po prostu na dźwięk, który jest na przykład, przykładowo oczywiście, szumem rzeki w tle albo szumem drzew, wiatru, coś, co cię Harmonizacja. uspokaja. Harmonizacja. No i chyba myślę, że tutaj Harmonizacja. trzeba oddać głos szefowi i a propos Tak, tego całego tak, tak. odpromiennika, to chyba teraz No ty więcej powiem, siedzisz niż ja, powiem nie? tak, powiem właśnie kwestię odpromiennika. Co można powiedzieć? No odpromiennik. Bardzo prosty, radionowy, symboliczny odpromiennik, który ja gdzieś tam od jakiegoś czasu wykonuję, zawierający układ elektroniczny, Ja uwielbiam, jak ty mówisz, bardzo prosty. bardzo prosty. Okej, no praca koncepcyjna mi chwilkę zajęła. Dobra, będę tutaj już powiedzmy Każdy bardziej sobie może w domu precyzyjny. zrobić, nie? No to każdy może w domu zrobić właśnie. Nie, Ale każdy w umie. teorii tak. No myślę, że zgłębiwszy trochę temat radioniki, radiestezji, można takie coś wykonać. Ale o co z tym chodzi? Mm. No taki odpromiennik, który ma rzeczywiście zasięg, jak myśmy tam rozmawiali wcześniej, około 20 metrów. Ja niby na początku twierdziłem, że on jest do harmonizacji jednego pomieszczenia. Jak się okazuje, jego zasięgi są większe. I o co z tym wszystkim chodzi? No, taki odpromiennik nie usuwa tej negatywnej energii, która gdzieś się znajduje w pomieszczeniu, czyli na przykład promieniowanie routera, promieniowanie jakichś urządzeń elektromagnetycznych, czy też te zaburzenia geopatyczne. No, tu musielibyśmy usunąć źródło. Natomiast odpromiennik harmonizuje. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, porządkuje, harmonizuje i sprawia, że to, no, w cudzysłowie, negatywne oddziaływanie jakichś urządzeń, czy też Ziemi, gdzieś tam od tych różnych uskoków tektonicznych, staje się dla nas no, neutralne, tak? A wręcz często korzystne. Jak to się dzieje? No ja powołuję się na taką analogię też ze sprzętem, na przykład hi-fi, tak? Kupimy sobie markowy, kurde, wypasiony sprzęt hi-fi. Wystarczy, że ustawimy głośniki w nieodpowiednim miejscu. Ta muzyka nas drażni, mamy jakiś pogłos, przesterowanie. Wystarczy, że sobie te głośniki pokombinujemy, ustawimy tak, żeby to stereo czy tam quadro, tak, gdzieś nam tak ładnie w uszach się układało i wtedy ta muzyka jest dla nas
relaksująca. Czyli tu nie chodzi o to, żeby ten sprzęt audio wyłączyć i nie słuchać go, bo nie trafiliśmy, tylko chodzi o to, żeby dostroić do tego miejsca, w którym siedzimy. I to jest właśnie harmonizacja, czyli nie fizyczne usunięcie sygnału, a jego uporządkowanie. Porządkowanie wnętrza, porządkowanie pomieszczenia. Podobnie też, Michał, taka mi teraz przyszła analogia na przykład z ekranami, tak, telewizyjnymi. Na przykład zapada zmrok, mamy włączony duży telewizor 40 cali i wzrok nam się męczy. No wystarczy, że zapalimy sobie jakąś taką lampkę z tyłu, tak, która rozproszy nam, powiedzmy, taką aurę utworzy Wiesz, i już jest lepiej, tak? I to jest porządkowanie sygnału w taki i często tak prosty samo sposób. No. właśnie w bardzo prosty sposób wytłumaczyłeś, jak działa też na przykład sesja radioniczna w człowieku. Załóżmy, nie? I nie mówimy tutaj, znowu podkreślamy, że nie wchodzimy tutaj w medycynę, lekarzy, badania naukowe i tak Oczywiście. dalej. My sobie działamy w bańce pola informacyjnego. I to samo jest to, ja często bardzo słyszę, jak jakaś znajoma ktoś tam mówi, czy znajomy mówi, słuchaj, zrób mi sesję, coś tam, ale co ja mam robić? Nic, wszystko jest w tobie, tylko to trzeba uporządkować. I sesja jest jakby takim porządkującym procesem albo impulsem, który po prostu porządkuje cię i tak naprawdę nie zmienia ci się nic, ale teoretycznie nie czujesz zmiany, no bo nagle nie odrośnie ci tam ręka, jak zacząłeś rękę, ale nagle No tu zaczynasz sobie zależy radzić od bez ręki. możliwości Nie? chyba regeneracji organizmu, prawda? Czyli po prostu to, jakie nasz Tak, organizm ma. tylko chodzi mi No. o to, że wiesz, czasami jest tak, że ludzie się spodziewają, znaczy jest w ogóle coś takiego w medycynie komplementarnej, bo ja lubię używać słowa komplementarna, a nie medycyna alternatywna, Zgadza bo uważam, że jakby no tutaj ja wychodzę z tej filozofii, o może tak, żeby już tutaj nie wchodzić dalej, no to właśnie tak jest, że tutaj mamy bardzo takie duże oczekiwania, że ktoś przychodzi i oczekuje spektakularnego efektu, ponieważ jest to komplementarne i w mniemaniu człowieka jest to jakby cudowne coś, prawda? Tak jakby ktoś przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, jakie zioła mogę użyć przy tym i przy tym, i na drugi dzień ci mówi, słuchaj, nic nie czuję, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Jakby tak samo jest z witaminami, nie? Wiele osób właśnie mówi, no słuchaj, wziąłem wczoraj tą witaminę, bo tam na przykład przyszedł ktoś z badaniem krwi, załóżmy, i nagle wyszło, że tam witamina D jest niski poziom. No i mówi, wczoraj zjadłem to, ale nic nie, dalej się źle czuję. Wiesz, jakby no, okres nasycenia, zmian i tak dalej, zarówno w klasycznym podejściu, czy komplementarnym, no zawsze musi upłynąć pewien czas, zanim się widzi pewne rzeczy, uporządkuje i tak dalej, nie? Więc jak myślę, to jest ciekawe i tak samo wydaje mi się, że ta harmonizacja przestrzeni i tak dalej, to też musi zajść ten czas, żeby po prostu się to wszystko uporządkowało i żeby zobaczyć na przykład, Żeby że jeszcze nasz organizm przyzwyczaił się do nowego tak. porządku, prawda? Czyli sama przestrzeń się słuchaj, zorganizowała, ale później jeszcze naszemu organizmowi musimy dać czas. Czyli jak wstawimy sobie, nie wiem, odpromiennik i na drugi dzień już, chociaż są takie doniesienia, że wstawienie odpromiennika i na przykład, nie wiem, 2-3 dni komuś się poprawiło, tam nie wiem, problemy ze snem zniknęły, tak? Czy w zniknęła sensie migrena? zawsze poprawia, często, szybko, najszybciej. Tak, i Doświadczamy migrena. takich I rzeczy, nie? zauważyłem, że często migrena, tak, znika. Jeżeli ktoś miał częste migreny, potrafił... No. Tak z tego z mojej obserwacji wynika. I z Teoria doniesień. tła i szumu to Mhm. tłumaczy w zasadzie. Tak. Jeżeli na przykład masz bardzo duży wskaźnik szumu patologicznego, czy tam takiego szumu na przykład właśnie geopatycznego i tak dalej, no to teoretycznie jesteś cały czas, jakby ci ktoś za uchem coś brzęczał, nie? Czy na przykład twój układ nerwowy, no zawsze jakaś tam tkanka coś dostaje, prawda? I teraz kwestia jest taka, że jeśli to wyłączy, no to raz, że dla organizmu może to być szokiem, nie? No bo nagle słyszysz ciszę i cisza może być przytłaczająca. Coś o tym wiem, bo z Krakowa przeniosłem się do Norwegii, gdzie jest po prostu cisza i ja nagle pierwszy raz byłem zirytowany ciszą po prostu, bo tam zawsze coś się działo. Natomiast druga sprawa jest taka, że jeżeli to się wyłączy, no to faktycznie człowiek zaczyna być wypoczęty, bardziej zrelaksowany i myślę, tu jest tym kluczem, ja to zawsze widzę, ktoś mówi, próbowałem sobie tych kropelek od ciebie, mówi, Jezus, jak ja zasnąłem, nie? Już Jezusa w to nie mieszajmy, ale rany, ale zasnąłem, nie? Mówię, kurde, dobrze mi się strasznie śpi po tych kropelkach, nie? I ja wiem wtedy, że one są dobrze, bo one wyciszają ci ten szum,
i masz czas na regenerację. Człowiek zregenerowany jest człowiekiem szczęśliwym, nie? No W tak, zasadzie. zgadza się. Czyli po prostu za pomocą takich urządzeń radionowych, jak ja to mówię, Mhm. bardzo prostych, które każdy może sam w domu Tak, zrobić. tak, Chociaż, nie, no wiadomo. chociaż Michał, niedaleko chyba z prawdą się mijam, bo na przykład tak jak żeśmy też kiedyś rozmawiali o tych kartach Malcolma Reya, Aha. tak? No w zasadzie tutaj chyba nie powiesz mi, że każdy sobie nie może sam remedium w domu zrobić. Oj, słuchaj, generalnie każdy może sobie stworzyć swój radionik. Mhm. Generalnie chodzi o to, że pole informacyjne nie ma określonej częstotliwości ani określonego urządzenia przypisanego tylko i wyłącznie do tego. Urządzenie Dokładnie. jest jakby komunikacją, czyli dekoderem takim dla nas mentalnym, żeby ten obserwator świadomy miał tymi rękami co robić, a podświadomość mogła emitować co chce. I tak naprawdę generalnie wiesz, no są różne przypadki, ale Świetnie tak. powiedziane, bo urządzenie jest tylko tak jak młotek, czy na przykład w ręku rzemieślnika, czy tak jak skrzypce Wiesz, w no ręku młot i muzyka. dudło, no i każdy se może wykuć po prostu, Właśnie. wiesz, ołtarz Wita Stworza w Krakowie na przykład, nie? No. Otóż to, że Wiesz, i to każdy może sobie zrobić, prawda? No, ale nie każdy umie, nie? tak, tak. No No, i to tak jest, nie? no właśnie, no bo tutaj potrzeba też tego takiego, na początek przynajmniej, wydaje mi się, trochę zaplecza teoretycznego, a w Polsce z tym jest cienko. To tutaj nie ma co. No. I to jest bardzo ciężkie. Dwa, że nie każdy będzie się nadawał do radioniki i to trzeba podkreślić. Nie zawsze jest tak, że bo to się mówi, że każdy może sobie zrobić, możesz sobie zrobić radionik, ale cała faza, która dzieje się w głowie podczas nawet nie nauki, ale zrozumienia tego, wiesz, zostawienia tego, nie przeszkadzania, bo często jest tak, że a Jezus, tutaj się nie działa, to sprawdzę, to coś tam, no ale jak nie widzę efektu, to co? A właśnie to jest cały ten problem, że tu trzeba po prostu na spokojnie sobie wszystko analizować, trzeba do tego dojrzeć. Ja na przykład już mam taki system, że robię komuś, ja mam na przykład, był jakiś okres, gdzie miałem bardzo dużo ludzi na jakieś takie sesje odległościowe, nie? To już jest w ogóle, wiesz, hardcore. I w pewnym momencie, kurde, zacząłem w tym takim początku, no to chcesz kontrolować wszystko, a nie da się kontrolować, wiesz, możesz wysłać pewną informację, ale to już nic nie zrobisz. No i moja taka, już później stałem się takim w zasadzie nawet aroganckim terapeutą, który mówi, aha tak, no bo ja mam cię tutaj podłączonego gdzieś tam na coś, nie? Ja mówię, dobra, już nie pamiętam na co, bo chodzi o to, że ja wyłączam ten proces, po prostu zostawiam, wyłączam. Ktoś się mówi, no ale co tam wyczytałeś, nie? Ja mówię, no... Mówię, nic nie wyczytałem, w sensie jak się czujesz, nie? No dobrze, ale wiesz, bo mnie boli tutaj żebro, bo co? I wiesz, ten koncept cały właśnie tego porządkowania, to nie jest na poziomie fizycznym, że nagle ci się żebro oczywiście się zrośnie w swoim tempie, ale się zrośnie prawidłowo, załóżmy, nie? Bo wyłączysz te szumy, nie? Więc jakby tutaj cały rozgariasz jest taki, że po pierwsze, te urządzenia są fajne, tak samo karty i tak dalej, nie? Można bardzo w prosty sposób zrobić, ale jeżeli ty swoim obserwatorem, takim świadomym, zaczynasz ingerować w proces i zaczynasz być na przykład niedowiarkiem, bo zwróć uwagę, to jest tak banalne, że aż nieprawdopodobne. Dokładnie, że ta prostota Tak. radioniki potrafi stwierdzić, kuźwa, to nie jest naukowe, co jest modne w tej chwili. Takie To oczywiście nie jest naukowe i jakby No. ja już, wiesz, po nastu latach się odzwyczaiłem od tego, Tak, że tak. I podzieliłem swoją praktykę na część taką klasyczną, bazującą, no to tam fizjoterapia i tak dalej. Z tą czy masaże nienaukowością ja bym tu dyskutował, bo w tej chwili cała nauka potwierdza, ale to... To jest nienaukowe, a co jest naukowe? No wiesz, naukowe kiedyś było, żeby podawać ludziom rtęć, roztwór rtęci Ależ i ten, czy na przykład upuszczanie, no upuśćmy na przykład 2 litry krwi, nie? Tak, czy, oczywiście, czy to było coś tego kiedyś typu. naukowe. Ja myślę, że i tak, Arsenik też podawano jako lekarstwo, tam były też tak, jakieś tam myślę, że za naście lat, No. jak zobaczymy na tą medycynę, która teraz jest, no to też będziemy patrzeć i mówić, no można było to zrobić inaczej, nie wiesz, albo coś. Ja lubię, Michale, przykład pendrive'a. Jakbyś komuś dzisiejszego pendrive'a jednego i drugiego, jeden jest pusty, drugi jest pełny, z bardzo cennymi informacjami, dał komuś 100 lat temu, 200 lat temu i powiedział, że tutaj są informacje cenne, to by ci popukał w głowę i powiedział też, że to jest nienaukowe i że to jest jakieś szurstwo. No więc... No to, dobra, pomyśl sobie, że jesteś istotą duchową, prawda? I trafiasz na planetę Ziemię, nie? Ale jesteś istotą duchową, ale nie masz połączenia z istotami z Ziemi, nie? I polujesz sobie takiego człowieka, porywasz go tam do swojego statku, rozkrajasz mu czaszkę, no i mówisz, no tak, no ma hormony, ma tutaj te zwoje, tutaj jakiś prosty przykład układu nerwowego.
No, działa odruchowo, nie? Ale totalnie nie ogarniasz, że ten umysł ma swoje pole informacyjne, w którym się porusza. Otóż to, Jak gdyby, no tu jest dokładnie. cała ta kwintesencja tego, że no możemy sobie dużo rzeczy tłumaczyć, ale tak naprawdę to jest właśnie to, co mówimy, nie? Że kurde, wszystko ma swój system informacyjny, wszystko ma to. Jak zobaczysz komputer, no to jeżeli zobaczysz to z punktu widzenia elektronika, to zobaczysz przepływ prądu, kody zero-jedynkowe w procesorze, wiesz, całą mechanikę, nie? Ale nie zobaczysz, patrząc na komputer, co się dzieje na ekranie. Z kolei jak zobaczysz na ekran, a nie rozumiesz, co się dzieje, no to widzisz, że coś błyska. Właśnie dlatego kwestia jest tego użytkownika i kto na to patrzy, nie? Dokładnie, Więc, dokładnie. więc właśnie Obserwatora. rozbudowa tego Mhm. pulpitu, wiesz, to wszystko jest analogicznie. Ja mi się wydaje, że czasami my nic nowego nie odkrywamy, tylko w zasadzie może odkrywamy bardzo dużo nowych rzeczy, ale tak naprawdę bazujących na tym, jak my funkcjonujemy, nie? Co zobacz, już teraz wgrali na przykład, skopiowali muszki owocówki i wrzucili ten mózg skopiowany po prostu. Tam nic nie było pisanego, żadnego kodu, kopia jakaś tam, znaczy był tam kod pisany oczywiście środowiskowy i tak dalej i wgrywając tą, no możesz sobie to wygooglować, ciekawy eksperyment, wgrywając tą muszkę po prostu, ona żyje w świecie cyfrowym, nie? No, to jest ciekawy koncept i na I pewno... to już się wydarzyło, i to już No, jest, wiesz, to już jest, no. oni kroili, to już nie pamiętam, ale to jest strasznie ciężki proces, bo musieli to po prostu wszystko odtwarzać, skanować i tak No, ale dalej. potomstwa Muszka nie wyda owocówka to taka jest. muszka owocówka chyba Dobry, cyfrowa. znaczy, wiesz, z jej punktu widzenia ona normalnie, No. wiesz, się myje tam, nie? Ja A wiesz, to polecam wygooglować sobie tak, a to skopiowane mózgi i tak niewątpliwie dalej. tak, niewątpliwie sięgnę I właśnie, zobacz, co się dzieje, nie? I ta biedna muszka tam teraz sobie rozkminia, że świat jest kwadratowy i z pikseli, nie? No ciekawe, czy ma świadomość istnienia, nie? Bo to też jest No ciekawy temat. słuchaj, no, może mieć, ja Może tego nie mieć. wiemy. No tego Tak nie samo wiemy, jak nikt tego nie nie wie, wiemy, wiesz, dokładnie. ja patrzę na ciebie i ja nie wiem, co ty myślisz, nie? Wiesz, No no, tak, w no nie sensie, potrafimy. Chociaż i tak samo ty, nie? telepatia gdzieś tam podobno istnieje. No, ciekawe. Oczywiście, że wiesz, uwrażliwienie się na takie bodźce są, dokładnie. ale aczkolwiek nie jesteś w stanie telepatycznie wyczuć kogoś myśli, bo każdy ma swój simlog, no każdy ma swoją. Tak samo Tak. właśnie w terapiach radionicznych. Jeżeli ktoś nie powie, nie wyrazi zgody, to nie możesz mu tego zrobić, bo jest zamknięty, Dokładnie. zablokowany w I sensie. to jest ważna rzecz, że ktoś jak zaczyna przygodę z radioniką, żeby nie grzebać w cudzym polu informacyjnym, ponieważ właśnie no, najczęściej to się co? Kończy tym, że na nas się to odbija, tak? Jak zaczynamy gdzieś pracować Tak na i czymś... nie, znaczy wiesz, w zależności od tego, jaką intencję byś chciał przesłać, prawda? Bo na przykład jak tam i to się jakoś odbija. Ja jeszcze do końca też nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Natomiast jeżeli działasz radionicznie w świecie informaterapii, to co ja robię na przykład, nie? Bo tak jak mówiliśmy tam kiedyś, ja nie zajmuję się jakąś magią i tam, wiesz, takimi No rzeczami. tak, zgadza się, ja też nie. To na przykład jeżeli, to wiesz, jak ktoś zawoła cię na ulicy i powie, ej Marcin, no to pójdziesz dalej, bo nie zareagujesz, nie? Ale jak ktoś zawoła, Artur, no to się obrócisz, zobaczysz, co słychać, nie? Mniej więcej cały ten sens tego wysyłania tych informacji radionicznych jest taki, nie? Że jeżeli dobrze go zaadresujesz, to organizm się obróci do ciebie, nie? Odpowie ci, w sensie zacznie reagować w jakiś tam sposób, a jeżeli źle zaadresujesz, no to pójdzie dalej, nie? Problem zaczyna się wtedy, kiedy być może to działać na zasadzie takiej, że jak na przykład krzyknę do ciebie, zabijecie, to nagle przechodzący obok policjant może się zatrzymać i zwrócić na mnie, wiesz, w sensie może zareagować w sposób jakiś, no, trudno mi jest powiedzieć, bo tak jak mówię, w tych całych energetycznych takich, wiesz, radionikach, te magiczne, tam często można zobaczyć jakieś tam, że ludzie jakieś świeczki na to stawiają, wiesz, nie wiem, czy tam przeglądałeś, jakby to w ogóle nie jest moja działka, bo to ta ze mną tematyka taka nie ezoteryczna. interesuje, no. Ale wiesz, i tam chyba podejrzewam, że tam muszą się dziać Gwiezdne Wojny, wiesz, nie? Bo tam, wiesz, jakby Być to... może, chociaż Dlatego mówię, właśnie tak ja chciałbym to wyjaśnić, że wiesz, od ezoteryki ja się odcinam, uważam, że radionika ta taka klasyczna, w czystej postaci naprawdę jest w stanie Czy wiesz, no, przynieść dużo energetyka, dobra. bioenergetyka ciała, czy coś, wiesz, to wszystko jest jakby w tym koncepcie, to można rozwijać. Rzeczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś ezoteryczne upodobania, spoko, też w radionice się odnajdzie, podejrzewam. Tak, Wiesz, bo tam, na pewno, chociaż mi stworzy chodzi... sobie swoje rejsy i tak dalej, nie? Tak, natomiast mówię, w takim domowym wydaniu, czyli możliwość przygotowania sobie remedium informacyjnego, możliwość harmonizowania
wnętrza, tak, pomieszczeń. No to jest, uważam, Mhm. ten temat, który, no, który jest w stanie zainteresować wielu, tak? No bo to jesteśmy w stanie sami zrobić. No ale właśnie, myśmy tam w poprzedniej rozmowie coś mówili, jak zacząć przygodę i pojawiło się pytanie właśnie o książki, tak? No i tu jest na naszym polskim rynku, mogę powiedzieć, że nie ma nic. Można znaleźć ze starszych głównie pozycji, przynajmniej moim zdaniem, Mhm. do radiestezji, do samej radiestezji. Bardzo Myślę, że radiestezja będzie całkiem, ta polska taka, wiesz, można powiedzieć przedwojenna radiestezja, czy powojenna taka, Mhm. wiesz, tam Baj i tak dalej, no to myślę, że to jest dość ciekawe, to jest bardzo, no, zaskakująco rozbudowana jest w porównaniu na przykład z tą radiestezją na świecie, nie? Że okazuje się, że jakby no tutaj zostało, no to myślę, że ta izba rzemieślnicza, czy jakoś tak, prawda, bo oni tam mieli cech swój i tak dalej, i mają może do tej pory, pewnie Tak, tak, nie? jest cech, na pewno Jak jest. gdyby no ta tradycja jest kultywowana, no i tam jest rozwijana, nie? Więc ja myślę, że radiestezja jest niesamowitym w ogóle, wiesz, sama w sobie już jest ciekawa do zbadania i to nie mówię o radiestezji takiej, że pytam wahadełko, żeby mi odpowiedziało na przykład, nie wiem, kto mnie dzisiaj kocha, nie No wiesz o co nie, no chodzi. to no, Przepraszam, oczywiście, jeżeli tak, kogoś tak. obrażam, ale Mhm. jakby nie jest to moim zadaniem, ale badanie tego sprzężenia zwrotnego, czyli twojej ręki, która zaczyna na przykład pod wpływem jakiejś tam informacji drgać i tak dalej, tego biopola w ogóle, nie? Które zaczyna reagować, no jest dość intensywne. No, zwłaszcza, wiesz, tak szybko jeszcze tylko wrzucę taki temat. Na przykład, jeżeli masz na przykład jakąś próbkę bakterii czy coś na jakimś szkiełku, nie? Załóżmy, i kropniesz jakąś toksyną, no to one zaczną uciekać automatycznie. Prawda? Dzieje się po prostu jakoś wyczuwają to, że to jest niebezpieczne, no starają się odsunąć, nie? Więc jeżeli mamy ileś miliardów, tryliardów, nie wiem ile tam tych komórek w ciele ludzkim jest i nagle zaczynasz reagować na jakiś bodziec negatywny, no to nawet jeżeli weźmy sobie na przykład, wiesz, tego kreta, nie? Zwykłego, nie? Do ubikacji. Postaw, zamknij oczy i zobaczysz, że twoje ciało zacznie się wychylać do tyłu. Że jednak to sprzężenie tych To wszystkich jest komórek zaczyna tak zwany wychylać. test kinezjologiczny, tak? Czyli To jest też, kinezjologiczny, tak, tak. kinezjologia, Niesamowite dla czyli tam, każdego. no, W czyli, większości to działa, no też, wiesz, poruszamy się tutaj w świecie komplementarnym, alternatywnym, w zasadzie alternatywnym, takich rzeczy niesprawdzonych, ale wyczuwalnych, prawda, bo każdy może sobie to zrobić, zamknąć oczy, rozluźnić się i zobaczyć, że odpłynie do tyłu, nie? Uwaga, nie wywrócić się. Kwestia jest teraz taka i teraz takie wahadło, jeżeli trafia na coś w twój mózg, i to wiesz, no komórki wyczuwają mikrosygnały przecież, nie? Są tak wyczulone, że po prostu wyczuwają to. Dlaczego zbiór naszych wszystkich komórek podpięty pod świadomość, czy podświadomość, która w tym momencie gdzieś tam próbuje się, no tworzy taki biofeedback, nie? O to mi chodzi, w skrócie może tak. no tak, tak, Przez tak, to dokładnie. rozgadałem. No to, No, ale okej, o to chodzi. No to przecież no. w radiestezji właśnie, czy w ogóle w radionice dalej, właśnie o ten subtelny skurcz naszych mięśni chodzi, tak? Czyli tak zwany ten No skurcz właśnie. radiestezyjny, że my nie napinamy się tak jak No, gdzieś tam do ćwiczeń, nie nie? mylić z padaczką, nie wiesz. Tylko tu chodzi o to, że weźmiemy sobie wahadełko czy różdżkę i wyczulamy się na te nasze subtelne skurcze, których nam tam organizm nasz, nasza podświadomość poprzez mięśnie dostarcza. Michale, ja myślę, że na dzisiaj pewnie będziemy sobie powolutku zamykać dyskusję, ale jedną rzecz, na którą chciałbym tutaj zwrócić uwagę, tak? Te osoby, które słuchają, No. które są zainteresowane literaturą, nie wiem, czy Michał znasz taką pozycję, The Secret Art? Tak. To No, jest wprowadzenie w zasadzie historyczne prowadzenie, do tak, historyczne, radioniki. można No. się zapoznać. Ja też sobie, o, coś mi spadło, jakaś książka, nieważne. W każdym razie Artur, to, a propos tej książki, nie wiem, czy widziałeś kamerę radioniczną. To się tam pewnie jakoś inaczej nazywało. tak, ja nie pamiętam Widziałeś też. te zdjęcia, które tam są w ogóle Tak, zrobione? oczywiście. Jak można było płód sfotografować bez... Właśnie o ten płód chodzi, tak? Bez Możesz, udziału. nie wiem, czy możesz otworzyć i pokazać, Mogę, tylko nie pamiętam, bo która uważam, była że to jest strona. niesamowite i tutaj na wielu forach było poruszany temat tej kamery i cholera nikt tego nie umie odtworzyć, co oni zrobili. To jest niesamowite, nie? No, nie pamiętam, która to była strona, ale już postaram się na szybko znaleźć, bo tu jest gdzieś, dokładnie wiem, o czym mówisz. O! Nie wiem, czy widać. No, widać, no. Zdjęcie radionowe, radioniczne
To już ja z przyzwyczajenia No. mówię radionowe. I tak się teraz zastanawiam, tak prosto jest zrobić radionik, ale jeszcze prościej by było zrobić tą kamerę. Jak prosto bym chciał to zrobić. No, jest to Taką fenomen, intencję robię. czyli tutaj bez ingerencji promieniowania rentgenowskiego czy promieniowania UV zostało No. wykonane za pomocą urządzenia radionowego, A tam- radionicznego. No. Tak, wykonane zdjęcie płodu. No, jest to pewien No. fenomen. Jest to pewien fenomen. I weź to wytłumacz teraz klasycznie i powiedz, że to jest naukowo. No, zdjęcie wygląda jak zdjęcie płodu. No No. tak, no i wytłumacz. Ale jak to Wytłumacz. zrobili? A i jeszcze do tego nie wiadomo, jak to zrobili, bo też już te No, schematy. ale to wszystko książka po prostu polecam, gdzieś, polecam w każdym razie. Oczywiście. No, no a propos takich ciekawostek, Tak, nie? No to tak a propos, jak cała moglibyśmy zareklamować tą historia książkę, to... radioniki, także to mogę polecić na Tak. początek osobom zainteresowanym. Dodam tylko, że warunek... my nie dystrybuujemy tej książki, Nie, więc nie, to nie, nie jest nie. jakiś... To już na więc Amazonie po prostu- można sobie gdzieś tam No, kupić. więc jakby tylko Tak, z racji tego, że się pasjonujemy tym tematem, tak, więc... ani też nie zarabiamy no. na tej książce. To jest, Tak. tak, to jest tylko... A szkoda. A szkoda, Co? właśnie. No. Bo to jest tylko taka polecajka, taka zupełnie niezarobkowa. Natomiast cała historia radioniki, informacje, No ciekawostki. i jeszcze Artur, powiem, że jak ktoś by chciał nam kawę postawić, to całkiem śmiało można. To podasz Michał zawsze link przyjmiemy do... jakieś dotacje w celu rozwijania. Tak, oczywiście, jak radioniki, najbardziej, nie? jak najbardziej pod A że kawę filmikiem. lubimy, to Pod filmikiem może być link. My tutaj to będzie dla nas motywacja, tak, do Tak. nagrywania dalszego, także jasne. To co, dzięki Michał za rozmowę. no, dzięki Dziękujemy. Artur. No. Dziękujemy i zachęcamy, Polecieliśmy z śledźcie tematem nas. dalej. Będziemy Czekamy na ciągnąć. pytania, właśnie. Właśnie, Bo to właśnie, te pytania właśnie. rozwijają po prostu wątki, nie? Bo my możemy gadać. Nie? Pytania wskazane. Tak jest. Pozdrowionka. Wszystkiego dobrego.